Jakie te Indie są piękne. Nie mogę normalnie się nacieszyć. Jakie zapachy, orientalne przyprawy. A tutaj proszę, nowoczesna indyjska myśl techniczna. Mechaniczny kierat. Tym razem zabiorę Was w podróż po największym stanie Indii, czyli Rajasthanie. Podczas 3-tygodniowej podróży pokażę Wam najciekawsze zakątki tego regionu Indii. W tym odcinku odwiedzimy największy fort w Indiach, filmowe miasto Udaipur, gdzie znajduje się najdroższy hotel w tym kraju, oraz niebieskie miasto królów Jodhpur. Padnę również na chwilę do świątyni dżinijskiej i opowiem Wam o tej niezwykłej religii. Jak zwykle po drodze będzie dużo nieprzewidzianych i zabawnych sytuacji. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Dzięki Twojemu wsparciu mogą właśnie powstawać filmy takie jak ten. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Wszechotaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet Ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę Wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Powodem, dla którego przyjechałem do tego miasta, jest ponoć największy fort w Indiach, a już na pewno największy w Rajasthanie. Hotel był zarezerwowany już 2-3 dni wcześniej. W pociągu dostałem wiadomość, że pokój został sprzedany, jako że nie mogli się do mnie dodzwonić. Trzeba uważać trochę na tych oszustów. Na szczęście hoteli tu nie brakuje, więc wziąłem pierwszy z brzegu przy dworcu jakiś inny, całkiem niezły, i już od razu ugotowali kolację. Mimo że niby w hotelu nie ma żadnych innych gości, jest tutaj pusto, restauracja jest nieczynna, nie było z tym najmniejszego problemu. W Polsce dla jednego gościa nikt by nie gotował. Myślałem, że oni to zamówią z innej knajpy, ale nie, po prostu słychać, w ciągu 10 minut został przygotowany obiad z menu taki, jaki chciałem. Coś też, co mogę Wam polecić, bindi masala, czyli okra w takim sosie ostrym. Idąc w stronę fortu, jeden z riksiarzy namówił nas na wycieczkę po forcie. Opowiadał bajki, że jest to bardzo rozległy teren i na piechotę na pewno nie damy rady. Koszt całodniowej wycieczki to tylko 500 rupii. W sumie niedużo. Czy było warto? O tym dowiecie się za chwilę. Nadmienię tylko, że całodniowa wycieczka trwała aż 1,5 godziny. Pierwszy punkt widokowy. Wszędzie po murach okalających fort widać mnóstwo małp. Jest ich naprawdę bardzo dużo tutaj. No i na dole oczywiście śmieci, nie? No bo każdy rzuca pod siebie i nikt tego nigdy nie zbierał zapewne. Fort Chittorgarh to starożytna twierdza i miejsce zamieszkania wielu władców. Chociaż nie jest jasne, kiedy fort został zbudowany, szacuje się, że powstał w VII wieku. Sam fort góruje nad okolicą i widać go już z wielu kilometrów. Jego najwyższy punkt znajduje się ponad 1000 metrów nad doliną, w której znajduje się miasto. Kompleks obejmuje 65 historycznych budynków, w tym 4 pałace, 19 dużych świątyń, 20 zbiorników wodnych, 4 pomniki i kilka wież. Na największą wież z 1440 roku do czasów Srandemi można było wyjść, aby podziwiać okolice. Niestety zamknięto ją z powodu zagrożenia niewiadomą chorobą i do tej pory tak zostało. Fort był świadkiem wielu różnych bitew i oblężeń. W 1303 roku, po trwającym 8 miesięcy oblężeniu, delijski sułtan po zdobyciu fortu dokonał tutaj masakry. Zginęło 30 000 osób, a zgodnie z tradycją Rajput kobiety wykonały samospalenie na stosie pogrzebowym, aby ochronić swój honor. Fort ten jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co ma odzwierciedlenie w cenie biletu. Bilet kosztuje dla nas turystów zagranicznych 600 rupii, ale nie zgadniecie, ile płacą oni, tylko 40.
40 kontra 600. I tyle się mówi o równouprawnieniu. W Polsce, gdybyśmy coś takiego zrobili dla obcokrajowców, o Boże, chyba by nas z Unii wyrzucili. No i oczywiście małpy. Jakaś jedna zabrała komuś ciastka. Po drodze też było dużo bawołów wodnych, jakichś dzików. A małpa siedzi, jakby była pod budką z piwem. Także nie warto w ogóle kupować tego biletu. Wchodzi się tutaj w zasadzie na podstawie tego biletu do 2 ruin, w których na dobrą sprawę nie ma nic. Z zewnątrz wyglądają dużo ciekawiej niż w środku. 40 to by było ok, ale 600 to są naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. A po całym tutaj kompleksie fortu można sobie pojeździć, po prostu czy pochodzić, nawet nie trzeba brać tego tuk-tuka. Na pewno nie jest to warte też 500, tak jak przy nim uzgodniliśmy, bo tych obiektów jest w sumie mało. I czy warto tutaj przyjeżdżać? Moim zdaniem w ogóle nie. Jeżeli macie dużo czasu w Rajasthanie, ok, można zobaczyć, ale żeby specjalnie się tutaj gnać, to nie polecam. Fort jest duży, ale jest zrujnowany w bardzo złym stanie. Tuk-tukowiec opowiadał bajki, jak to ten fort jest olbrzymi, że w ogóle zwiedzanie tuk-tukiem to zajmie co najmniej 2,5 godziny, 3, a na piechotę to 1 dzień to będzie mało i w ogóle nie damy rady i tak dalej. Wszystko się to okazało ściemą. Tuk-tukiem objechaliśmy go w 1,5 godziny, kiedy, że tak powiem, czekaliśmy na coś wow. On powiedział, że jest już koniec, że to koniec to wszystko, nie? I że główny budynek, który widać tam króluje na środku, jest w nim muzeum jakieś, powiedział, że jest zamknięte. Że jest zamknięte, w czasie COVID-u zamknęli i tam w ogóle nawet nie ma co podjeżdżać, bo nie można i tak dalej, nie? Czy tak jest, zaraz się okaże, bo na Google'ach są komentarze, że jednak to jest otwarte, no ale to zaraz sprawdzimy sami. Tylko że zwiedzanie trwało tylko 1,5 godziny, że trzeba zrobić zresztą dnia, więc trzeba będzie się poszwendać po prostu na własną rękę tutaj, poczekać do zachodu słońca. Dojście tutaj z samego miasta to jest mniej jak pół godziny, też nic trudnego, spokojnie można przejść się na piechotę, dysponując całym dniem na zwiedzanie tej miejscowości. Wszędzie tu sobie stoją małpy. Okazało się, że jednak ten główny budynek tutaj muzeum jest otwarty, czyli nie tak jak mówił tuk-tukowiec, oszust, kłamca i złodziej, tylko można tu normalnie przyjść, ale jak się okazało, na bilecie, który kosztuje 600, tu nie wejdziemy, tylko trzeba dopłacić jeszcze 100, bo to mało, że nie wierzcie tuk-tukowcom i przewodnikom, bo to oszuści i złodzieje. W terenie fortu jest też dżinicka świątynia, to jest z XI wieku i co ciekawe, tuk-tukowiec, przewodnik wielki nas tutaj nie zabrał. I mają tu też takie właśnie białe pasy pomalowane, po to, żeby po prostu słońce nie parzyło w stopy, no bo oczywiście chodzimy tutaj na boso i te kamienie się dość mocno nagrzewają, więc aby nie poparzyć sobie stóp, malują takie chodniki właśnie z białej farby. No i też widać, że dżinowie dbają o porządek, tu jest naprawdę czysto, nie ma tych główien, małpich, ptasich i tak dalej. Pomiędzy tymi wszystkimi zabytkami czy się normalne życie, jest normalnie wioska. Mieszkają sobie ludzie, hodują zwierzęta, oczywiście mnóstwo straganów. I teraz można sobie dopiero spokojnie pozwiedzać, bez tego przewodnika, który jeszcze używał takiego angielskiego, że w większości tak nie rozumiałem, co on mówi. Więc nie polecam brania przewodników. No chyba, że lubicie zwiedzać w biegu. I to wszystko w zasadzie możecie sobie zwiedzić za free. Tak samo wystarczy wejść murem z drugiej strony do tych płatnych nawet części i sprawdzają to tylko na bramach. Jak się będzie szło murem wzdłuż, dookoła, tak spokojnie się tam dostaniemy. Ale trzeba przejść teraz przez las pełen małp. One są niby spokojne, ale dziś jedna chciała mnie zaatakować. Nie można im patrzeć w oczy. No i nie można pokazywać zębów przede wszystkim, bo jak się pokaże zęby, uśmiechniemy się do małpy, ona to odbiera jako atak. Więc wtedy zapewne odpowie tym samym. A tak jak widać, one są niegroźne, zainteresowane nami, ale tylko się przyglądają grzecznie. Kiedyś oglądałem taki horror o małpach, to się akurat działo w Afryce, Kilimanjaro się nazywał, gdzie małpy zjadały ludzi. I trochę mi się przypomniała ta scena, bo też ich tutaj jest 50, jakby chciały nas zaatakować i zamordować, to myślę, żeby dały radę. Ale na szczęście te małpy są spokojne i krzywdy nam tutaj nie zrobią.
nocne targowisko miejskie. No i jakie są ceny? Spodnie dresowe marki każdej można kupić do 200 rupii. Spodnie takie hipisowskie, damskie 150. Spodnie dziecięce za sztukę. Wygląda to jak taki wielki odpust. Można sobie kupić taki pojemnik ze swastyką na przykład. Wygląda to trochę upiornie. Jako że nie udało się kupić biletu na pociąg, wszystkie były wyprzedane. Dzisiaj jest święto, Dzień Niepodległości Indii, Dzień Republiki się tutaj to nazywa. Tak jedziemy sobie autobusem. 120 km z Chittagong do Udaipuru, to koszt tylko 95 rupii. Udaipur, czyli tak zwane Białe Miasto, Wenecja Wschodu. Ponoć przypomina to bardziej na przykład wietnamskie Hoi An niż miasta, metropolie indyjskie. No, czy tak jest? Zaraz sami się przekonamy. Za mną jedna ze starych bram prowadzących do miasta. Niegdyś otaczał je mur obronny, tak jak w Jaipurze. Jak widać z muru tutaj już chyba nic nie zostało. Jest tylko właśnie taki jeden fragment zachowany w postaci bramy. No i to miasto stało się tłem wielu bollywoodzkich filmów. Być może dlatego nazywane jest też miastem zakochanych. To tutaj przyjeżdżają Hindusi z całych Indii na miesiąc miodowy. Tutaj były nagrywane również inne słynne filmy, na przykład Ośmiorniczka z Jamesem Bondem. No cóż, zagłębiamy się w miasto, zobaczymy, czy jest tak zajebista, jak wszyscy opisują. Także takie rzeczy tylko w Indiach, idziesz sobie ulicą, a tu nagle między samochodami idzie sobie słoń. Także w sumie jest to chyba najlepszy hotel, jaki do tej pory udało się trafić. Jest klimat, telewizor nawet całkiem niezły. No oczywiście jakieś tam dziury w ścianach, grzyb nawet nie zamalowywany, ale no, grzyb jest standardem, w każdym pokoju będzie. Nie ma się co przejmować, tutaj zamalowali, już nad łóżkiem to nie widać. Jest klimatyzacja, jest nawet okno, co jest super sprawą. Jest łazienka. Taka dość dziwna, ale woda jest ciepła przynajmniej. Jest prysznic. No i kran, jak to kran? Nie działa akurat. Hotel jest nowy, jak na standardy indyjskie, ma tylko 5 lat, ale już jak widać wszystko się rozpada, nie? No bo tu jak coś wybudują, tak nikt tego potem nie poprawia. I tak już zostaje. Ale i tak mówię, jest to najlepszy hotel, jaki do tej pory się trafił. Jako że Hindusi nie lubią chodzić, a wiadomo, jest tutaj trochę kroków do zrobienia, tak można sobie wykupić przejażdżkę takim właśnie pociągiem na traktorku. I dużo osób widać z tego korzysta, bo jeżdżą pełne. Udaipur słynie przede wszystkim z jeziora Pichola, nad którym zlokalizowane są najważniejsze budynki i zabytki, z pałacem miejskim na czele, który jest również największym pałacem w Rajasthanie. I część tego kompleksu została udostępniona do zwiedzania przez rodzinę królewską. Miasto jest też domem dla tradycyjnej sztuki Rajputów i możemy tutaj kupić naprawdę piękne obrazy i różne bibeloty, które są niedostępne w innych regionach Indii. Wiele dawnych, mniejszych pałaców zostało dziś przekształcone na hotele, które nazywają się Haveli. Polecam przespać się w jednym z nich, bo naprawdę możemy się poczuć jak angielski arystokrata lub indyjski maharaja z początku XX wieku. Na jeziorze zaś w dawnym pałacu znajduje się również najbardziej luksusowy, a zarazem najdroższy hotel w Indiach – Lake Palace. Ceny pokojów zaczynają się tutaj od 3500 zł. Jeżeli jednak chcemy się przespać w królewskim apartamencie maharadży, musimy liczyć się z wydatkiem ponad 20 000 złotych za jedną noc. Jak wygląda ten hotel, możecie sobie zobaczyć właśnie w filmie z Jamesem Bondem Ośmiorniczka z 1982 roku. No i ponoć właśnie to miasto słynie z tego, że przyjeżdżają tutaj bogaci ludzie z całego świata tylko po to, żeby posiedzieć w tym hotelu. Oczywiście nie jest to jedyny, bo jest tutaj kilka hoteli, w których zapłacimy ponad 10 000 złotych za noc.
Do wielu z tych hoteli można sobie po prostu wejść, czy usiąść w lokalnej restauracji, pochodzić, pozwiedzać ogrody i to zupełnie za darmo. Więc możemy poczuć się trochę jak milionerzy, nie płacąc za to olbrzymich pieniędzy. Więc tutaj wystarczy się jakoś tam normalnie ubrać, nie w backpackerskie szmaty i każdy biały jest traktowany przez Hindusów jak jakiś bogacz, więc wejdziemy sobie spokojnie, niepokojeni do większości z tych obiektów. No i można też zauważyć po ubiorze, że tu jest jakby inny segment już zwiedzających. No są ubrani lepiej, nawet wielu tak powiedzmy europejsko. Nie ma tu praktycznie kobiet w sari. Widać, że jest to klasa wyższa. No w sumie wydać 450 na bilet, to przeciętnego Hindusa nie będzie stać. No i właśnie Maharaja Uday Singh II założył ten pałac w 1553 roku i rozpoczęła się budowa. Część tutaj obiektów jest nadal prywatna, a właśnie w części zrobiono muzeum i można sobie tutaj zobaczyć, jak to kiedyś żyli Maharadżowie. Tak, i tak wygląda zwiedzanie pałacu. Wszystko im się podoba, wszystko ich interesuje. Oczywiście nie to, że ich interesuje historia czy coś, tylko interesuje ich każda rzecz, żeby sobie na jej tle selfie strzelić. Można by było tutaj popatrzeć, porobić jakieś zdjęcia, no ale się nie da, no po prostu jest ich tak dużo. Oni się wszędzie tłoczą, robią zdjęcia, no coś strasznego. Jeszcze ciągle czepiają się, żeby pozować z nimi do zdjęć. Aczkolwiek jest to pierwszy pałac, w którym coś jest, nie? No bo reszta to były gołe ściany. Raz, że jest muzeum, jakieś uzbrojenie, jakieś stare przedmioty, no i te płytki, mozaiki. To wszystko jest naprawdę bardzo ładnie zachowane, ale utrudniony dostęp, plus jest to podgradzane w dość chamski sposób. To wszystko jest brudne, jakieś tam pleksy, słabo przez to widać. No ale no musieli to podgradzać, bo oni by to zniszczyli, oni muszą wszystkiego dotykać. Więc widać, że żyli tu całkiem skromnie, jeżeli to prawda, że żyli właśnie tak. To jest późniejsza część pałacu, 1850 rok. I tutaj część pałacu dla kobiet, czyli harem. Faceci nie mieli tu wstępu, bo mieszkały tu kochanki Maharadży. Już ponad 2 godziny minęły, chodząc po tym pałacu. No faktycznie jest duże. No jak początkowo zapowiadało się źle, jeżeli chodzi o stosunek ceny do tego, ile można zobaczyć w tej cenie, no to wypada to chyba najlepiej z Indii. Tylko dlatego chyba, że jest to obiekt prywatny, a nie państwowy. Warto zaczekać do zmroku, bo nocą pałac prezentuje się jeszcze bardziej imponująco niż za dnia. Całość jest pięknie podświetlona na różne kolory. Świątynia Jagdish, tuż obok pałacu, i odbywają się tu jakieś dziwne rytuały. Ludzie jak gdyby kładą ręce nad ogień i później pocierają się tym ciepłem. W Udaipurze, jak na Indię, można powiedzieć, że jest bogate życie nocne. Wszystko jest pięknie podświetlone i robi duże wrażenie. Warto więc przespacerować się nocą wzdłuż jeziora i po wąskich uliczkach Starego Miasta, gdzie można podziwiać unikalne rękodzieło lokalnych rzemieślników. Każdego wieczora najwięcej ludzi gromadzi się na gacie Gangua. Często odbywają się tutaj różne ceremonie. Mnie akurat udało się trafić tylko na bójkę. Słynną atrakcją miasta jest też pokaz tańca i teatrzyk kukiełkowy, organizowany każdego wieczora w Bagorek i Haveli. Jednak kilkusetmetrowa kolejka po bilety skutecznie odwiodła mnie od pomysłu obejrzenia tego przedstawienia. Jeżeli chodzi o wrażenia wizualne, to szczerze mówiąc Udaipur zrobił na mnie jak do tej pory największe wrażenie w Indiach. No ale dzieje się tu wieczorem dużo i naprawdę to miasto ma zupełnie inny charakter i klimat niż inne miasta indyjskie.
Jakbym został tu zrzucony z nieba, to bym w życiu nie wpadł, że to są w ogóle Indie. Naprawdę jest fajnie, przyjemnie. Widać, że przyjeżdżają tu bogaci Hindusi. No i woda jak na Indię jest naprawdę czysta, jest przejrzysta. Jest tutaj przejrzystość z 1,5 metra na pewno, co się nie zdarza często. No oczywiście śmieci trochę jest, ale mówię, jestem w szoku, że jest tak czysto. No i nie śmierdzi przede wszystkim. Udaipur słynie też z takich graffiti malowanych przy domach. I właśnie często, niekoniecznie na jakichś tam mocno bogatych rezydencjach, a nawet na zwykłych domach są właśnie malunki, które są często zdobione jakimiś kryształkami. Z drugiej strony miasta, tej mniej komercyjnej, zachowała się jeszcze resztka muru, więc można zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Udaipur. Był otoczony fosą dookoła, więc była to taka wyspa. Z jednej strony przynajmniej ta część. No i tutaj już nie sprzątają, bo tu nie chodzą turyści, więc jest tutaj syf. Przewłócząc się po mieście, udało się trafić na taki meczet wykonany z białego marmuru, Brampol. Jest w środku jakiś grobowiec, pewnie jakiegoś imama. No i standardowo musi być sesja zdjęciowa z lokalsami. A tutaj proszę, nowoczesna indyjska myśl techniczna. Mechaniczny kierat. Zamiast konia czy wielbłąda jest motor. I motor sobie jedzie dookoła i mieli zboże, czy tam jakąś kukurydzę, nie wiem co on tam mieli. Bardzo fajna rzecz. I nie męczy się konia. Tydzień temu pokazywałem wam wesele biednych Hindusów, a teraz wesele na bogato, jak się bawi klasa wyższa. I tutaj już się nie jeździ jakimiś autami, czy domowymi, czy starymi, tylko po prostu na słoniu. No machaj, tak jedzie sobie na słoniu. Nocleg w tym hotelu kosztuje tylko od 2200 za pokój, za dobę, więc jest to chyba jeden tutaj z tańszych tych luksusowych. Więc jak mamy pieniądze, to możemy sobie spać w takich właśnie oto miejscach. Wszystko kwestia zasobności portfela. Tutaj o gościu przyjechał sobie do sklepu, zrobił zakupy na słoniu. Nigdy nie jeździcie na słoniu, zobaczcie co oni robią z tymi słoniami, jakie one są pokaleczone. Ma rany, kłują go kijem. Wcześniej, tylko to jeszcze nie zdążyłem nagrać, walił go po głowie pałą. Płacąc jakkolwiek, czy to za zdjęcie słonia ze słoniem, czy za jazdę na słoniu, no to wspieracie po prostu męczarnię tych zwierząt, bo dopóki będzie klient na tego typu usługi, to oni tych słoni nie wypuszczą, nie uwolnią. Też nie wierzcie w sanktuaria słoni, bo oni po prostu wyczuli, że turysta zachodni już nie chce płacić pieniądze za jazdę na słoniu, tylko wolą iść do sanktuarium, gdzie niby są chore słonie leczone. Ale nie ma czegoś takiego, że słoń z własnej woli będzie się kąpał, dał z ludźmi, dał polewać wodą i tak dalej. Tylko po prostu musiał być wcześniej złamany, czyli bity pałą, kłuty tymi dzidami. Więc to wszystko ma swoją cenę, że wy sobie zrobicie zdjęcie, jak pięknie myjecie słonia i daliście jeszcze datek na sanktuarium. To tak nie działa. Popularna indyjska przekąska uliczna, samosa, czyli taki pieróg nadziewany warzywami. Różnymi, zależy co kto ma pod ręką. I to kosztuje od 10 do 20 rupii. Tutaj jest też papryczka, no i jakieś tam ciastka i to w takich lokalnych barach sobie zawsze kupimy. Więc bardzo tanio można się na ulicy najeść. Więc za całą torbę jedzenia
4 samosy, 2 papryki nadziewane w cieście i 2 ciastka na deser. To wszystko kosztowało 100 rupii, czyli niecałe 5 zł. I tym się najedzą naprawdę na full 2 osoby. Więc jeżeli odpuścimy te takie knajpy pod turystę, to można się tu żywić naprawdę bardzo tanio. Jeżeli chodzi o gotówkę w Indiach, to najlepiej wypłacać kasę z bankomatów. Bankomaty SBI nie pobierają prowizji. Oczywiście ja używam zawsze Revoluta, tak więc wchodzimy, wypłacamy i jest to dużo bardziej opłacalne niż wymiana w kantorze czy u dziegieciarza. No oczywiście lepiej wybrać bankomat, pod którym nie śpi żebrak, ale czasem może się tak zdarzyć. O ile Hindusi palą swoich zmarłych, tak muzułmanie chowają w ziemi. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz muzułmański. Nie, to nie jest wysypisko śmieci, to jest cmentarz muzułmanów w Indiach. Wygląda jak po przejściu jakiegoś kataklizmu. I w ogóle mieszkają tu też ludzie, jacyś bezdomni, są koczowiska na tym cmentarzu. Jak odejdziemy trochę od centrum, to są takie właśnie lokalne warsztaty rzemieślnicze. Tutaj są robione wszystkie te pamiątki, które można kupić później w tych turystycznych miejscach. Tylko oczywiście tam jest cena razy 5. A więc wystarczy się gdzieś zapuścić i możemy sobie kupić to samo, dużo taniej. No a tutaj krowy nie mają co jeść, bo nie ma trawy, wszystko jest jakby wyschnięte, zniszczone, więc muszą grzebać w śmieciach, zjadają trochę śmieci, więc oczyszczają miasto. Teraz podzielam zdanie tych wszystkich podróżników, blogerów, którzy polecali to miejsce, bo faktycznie jest bardzo ciekawe i można tu zostać co najmniej na tydzień. Myślę, że 1 dzień to jest stanowczo za mało, żeby cokolwiek tutaj liznąć w tym miejscu. Ludzie są bardzo mili. O ile wyjdziemy z tego turystycznego deptaka, tak już kończy się ten taki szał sprzedania nam wszystkiego, oszukania i tutaj wiele osób naprawdę po prostu z czystej ciekawości chce z nami porozmawiać i to wszystko i nie chcą nam nic sprzedać. Łódki pływają sobie po jeziorze, właśnie ten rejs za 600, o tej porze to już 800 rupii. Wygląda tak, że dają kamizelkę i w sumie widok gówniany, bo taki sam jak i stąd, tylko parę metrów dalej. Był plan, żeby iść na show taneczny, ale to jest kolejka do kasy biletowej. A kasa jest jeszcze zamknięta, bo kasę otwierają dopiero za pół godziny. Więc ja dziękuję, ale odpuszczam. Nie wiem, o co chodzi z tymi Hindusami, bo po tamtej stronie tłoczą się ich tysiące. Wystarczy przejść na drugą stronę, mamy też piękny zachód słońca z widokiem na pałac i nie ma nikogo. Można w spokoju spożyć kolację. I oto właśnie przekąska ze straganu za 10 rupii, papryczka w takiej panierce, tempurze. I w środku też ona jest nadziewana warzywami. Bardzo pyszna rzecz. Nie jest jakoś tam mocno ostra, samosa jest ostrzejsza. I za te pieniądze naprawdę smakuje wybornie, zwłaszcza z takim widokiem i z taką muzyczką jeszcze tutaj, która jest za free. Dlatego ja tu jestem, żebyście wy tu nie musieli jechać, bo dzięki temu możecie zobaczyć i nie musicie wąchać tego całego smrodu. Wystarczy już tego Udaipuru, czas iść spać i rano ruszać dalej. Następnego dnia rano udaję się do najważniejszej w Indiach świątyni dżinijskiej, gdzie opowiem wam więcej o tej religii. 50-kilometrowa podróż autobusowa trwa 3 godziny, ale kosztuje tylko 75 rupii. Sama świątynia niby miała być darmowa, ale już na bramie wartownik poinformował, żeby udać się po zakup biletu. Wstęp do świątyni niby miał być bezpłatny, ale rozwiązali sobie to tak, że obcokrajowcy muszą obowiązkowo wynająć audioprzewodnik, który kosztuje 200 rupii. No i dodatkowo 100 za nagrywanie telefonem, a 300 za nagrywanie czymś bardziej profesjonalnym. Jako że mam Pocketa, to wsadziłem go sobie w gacie i po prostu zapłaciłem za telefon, a kamerkę wniosłem ukradkiem. Myślałem, że to będzie jakieś po prostu odludne miejsce, było ciężko tu w zasadzie dotrzeć, ale jest tu mnóstwo wycieczek, mnóstwo osób przyjechało taksówkami. No komercha pełną gębą. Tutaj zakaz robienia selfie i robienia sobie zdjęć. A jeżeli chodzi o dżinizm, jest to jedna z wielu religii dostępnych w Indiach. Wyznawców dżinizmu jest ponad 4 miliony oficjalnie i są tutaj różne formy. 2 głównych
Jedni na przykład mężczyźni sobie chodzą na golasa, że widziałem coś takiego w Khajuraho kiedyś. I druga forma, mężczyźni i kobiety ubrani na biało w takich białych szatach. Dżyniści charakteryzują się tym, że żyją w zgodzie z naturą, starają się nie krzywdzić żadnych istot żywych. Stąd oczywiście nie jedzą mięsa, a nawet nie jedzą warzyw korzennych, typu na przykład cebula, co mi akurat odpowiada, dlatego że wyrywając taką roślinę z ziemi, można byłoby zrobić krzywdę stworzeniom, które żyją w ziemi. Niektóre skrajne przypadki nawet dopuszczają do tego, że taki dżinista idzie przed sobą i zamiata miotełką drogę, żeby nic przypadkowo nie nadepnąć. Do świątyni mają zakaz wstępu kobiety w trakcie okresu, czyli menstruacji, gdyż kobieta taka jest uznawana za nieczystą, no i nie mogą tu wejść. Nawet słyszałem, że jeden duchowny mędrzec indyjski zbudował specjalny skaner, który wykrywa kobiety, które mają okres. I jest on ustawiony przy wejściu do świątyni, akurat nie tej. Nie wiem, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale bardzo ciekawa rzecz. No i jeżeli taka kobieta wejdzie, to takie miejsce zostaje pohańbione. Znalazłem taki przypadek w internecie, że rodzina po prostu wyrzekła się kobiety, wyrzekł się jej mąż, rodzice za to, że weszła do świątyni podczas kiedy miała okres. W niektórych wsiach ponoć jeszcze też tutaj jest praktykowane wyganianie na czas okresu kobiety z wioski. Więc wtedy sobie żyje gdzieś z kozami poza wioską w tym czasie. Więc mają te swoje zabobony i oczywiście kobieta też podczas menstruacji nie może przygotowywać żadnych posiłków i to nie tylko w dżinizmie, więc może to też tłumaczyć to, że nie widziałem nigdzie, żeby na kuchni pracowała kobieta. Zawsze są czasami faceci, być może właśnie dlatego, że nie byłoby wiadomo, kiedy tak naprawdę mają okres, mogłaby oszukać, jedzenie byłoby pohańbione. Dżiniści też praktykują śmierć głodową, czyli na przykład już jak ktoś czuje się stary i nie chce po prostu być obciążeniem powiedzmy dla swojej rodziny albo już ma dość życia, znudziło mu się, tak przestaje jeść. I zwykle żyje od 30 do 60 dni. Często też właśnie oni udają się do Varanasi, żeby tam dokonać tej głodówki i po prostu odejść. I tam są później paleni na gatach przy Gangesie. Ale wróćmy do samej świątyni. Nie jest ona duża. W zasadzie już ją obszedłem dookoła. Jest naprawdę bardzo bogato zdobiona. Całość jest zrobiona z marmuru i ponoć ona zmienia kolor w ciągu dnia, że ma taką właściwość. O różnych porach dnia będzie wyglądała po prostu, ten marmur będzie wyglądał inaczej. Ta świątynia ma 1444 takie rzeźbione filary. Szczerze to wątpię, żeby ich tu tyle było. I konstrukcja ma 80 kopuł. I świątynię zaprojektowano na planie latającego rydwanu. I jest to jedna z 5 takich najważniejszych świątyń dżinijskich w Indiach. Świątynia została zbudowana w XV wieku przez miejscowego biznesmena Drachna Sah. Miał on po prostu boską wizję i zdecydował się zbudować świątynię. Poszedł do miejscowego maharadży Rana Kumbhy, władcy Udaipuru i poprosił o wsparcie finansowe. No i ten mu go udzielił i tak powstała świątynia. Budowa zajęła około 50 lat. Później została najechana przez Mogołów. Było tutaj siedlisko bandytów, złodziei przez jakiś czas, a następnie znów wróciła do majestatu, taki jaki dziś prezentuje. I zaprojektowane też w ten sposób, że pomimo na zewnątrz jest 35 stopni, tak tutaj jest przyjemny chłodek. I tu jest taki słoń i jest legenda, że jeżeli wejdzie się pod tego słonia, to spełni się życzenie. No i nie można filmować modlących się, ale tych akurat tu nie ma. Też należy uważać na tych kapłanów, bo oni oferują różne rytuały, zrobią kropkę na czole, inne pierdoły, a później zażądają kilka tysięcy rupii za to wszystko. Więc na dobrą sprawę, jak nie chcemy słuchać godzinnego audioprzewodnika, to wystarczy 15 minut na pozwiedzanie tej świątyni. Szczerze spodziewałem się, że będzie większa. Jest dość mała. Jeżeli jesteśmy tylko przejazdem, wystarczy zobaczyć z zewnątrz. Jeżeli nie widzieliście świątyni dżinijskiej, polecam przyjechać. Nie są to w sumie duże pieniądze. Jako że nie mogą pobierać biletu wstępu do świątyni, bo oficjalnie jest to zabronione, no to na bilecie wymuszonym, bo musisz wynająć ten audioprzewodnik, jest napisane donacja na świątynię. No i tak to się tu odbywa. Przy świątyni znajduje się coś w rodzaju domu pielgrzyma, ale niestety nie chcieli wynająć mi tam pokoju, gdyż przeznaczone są wyłącznie dla wyznawców wiary dżinijskiej. Idę więc łapać autobus do Jodhpuru. Tutaj właśnie teraz zatrzymali się Hindusi i wyrzucili obsranego pampersa tuż przy drodze. Przy przystanku, na widoku wszystkich ludzi i to jest normalne. Tutaj nikogo to nie dziwi.
Po 2 godzinach bezskutecznego oczekiwania na przystanku łapie autostop do najbliższego miasta, skąd już udało się złapać autobus do Jodhpuru. Muszę się trzymać, żebym nie wypadł, bo tu nie ma drzwi, a droga jest mocno wyboista. Podróż była bardzo emocjonująca, gdyż kierowca popijał sobie whisky przez większość trasy. Po 7 godzinach drogi ze świątyni Rangapur udało się dotrzeć wreszcie do Jodhpuru. Popełniłem znów ten sam błąd, ale już po raz ostatni, bo nigdy więcej nie zarezerwuję w Indiach nocnego z bookingu. Przestrzegam Was przed tym, gdyż drugi raz w ciągu 1 tygodnia okazało się po przyjeździe, że nie ma pokoju, który zarezerwowałem, bo go komuś sprzedali, bynajmniej taka jest wersja. No i co Pan nam zrobi, kiedy nie mamy pańskiego płaszcza? Gówno, nie? Więc trzeba było na prędce szukać jakiegoś innego noclegu po sąsiedzku, a okolica tu stacji kolejowej jest bardzo nieciekawa. Szczurek ucieka. A tu mają nory swoje i tam się gnieżdżą. Strasznie tu śmierdzi, wszędzie jest rynsztok i jest mnóstwo bezdomnych. Wyłażą z tych dziur po prostu jak zombie. Więc pierwszy lepszy hotel za w sumie nie warte tego pieniądza, no ale nie było wyjścia, bo jest już północ, więc aby się przespać do rana i się zmienić na jakąś ciekawszą okolicę w centrum miasta. Więc nie rezerwujcie w Indiach z bookingu. Tam się nie da zapłacić z góry, więc oni później sprzedają ten hotel komuś, bądź nie wiem, nie chce im się sprzątać pokoju i mówią, że nie ma wolnych. Jodhpur znany jest jako niebieskie miasto i wielkie miasto słońca. To jedno z najważniejszych miast Rajasthanu. Niebieski kolor budynków kiedyś symbolizował kastę, a dziś jest elementem rozpoznawczym tej miejscowości. I oczywiście tłem do niezliczonych instagramowych fotek. Nad miastem góruje majestatyczny Merangarh Fort, zbudowany w XV wieku, z którego szczytu rozciągają się przepiękne widoki na całą okolicę. Warto też odwiedzić Umaid Bhawan Palace, który należy do lokalnej rodziny królewskiej, ale w części pałacu urządzono hotel, więc jak kogoś stać, to może się w nim zatrzymać na noc. Kolejnym ciekawym miejscem jest Yashwant Tada, czyli mauzoleum z białego marmuru, zbudowane ku pamięci Maharadży Maharany Jaswant Singha II. Na środku placu targowego znajduje się zaś wieża zegarowa, przypominająca trochę angielskiego Big Bena. Za drobną opłatą można wejść na górę i podziwiać widoki. Bardzo ciekawym obiektem jest też studnia schodkowa Torji, która jest zarazem świątynią. Została zbudowana w 1740 roku i dostarczała wodę pitną w czasie suszy. Następnie przez setki lat była zasypana. Niedawno została odkopana i dziś jest wielką atrakcją turystyczną miasta oraz wyzwaniem dla śmiałków, którzy wykonują nielegalnie skoki do wody z wysokości 60 metrów. Zanim ruszę w miasto, pokażę Wam jeszcze elegancki hotel, jaki udało mi się wynająć w samym centrum. Link do tego hotelu zostawiam w opisie filmu. I ogólnie polecam używać do rezerwacji aplikacji Trip, gdyż mają bardzo dobrą obsługę klienta i zawsze udało mi się bardzo szybko rozwiązać z nimi każdy problem. W cenie padają też zawsze wszystkie zawarte podatki i dodatkowe opłaty, w odróżnieniu od popularnego Bookinga. Szybka zmiana hotelu. Udało się znaleźć coś w miarę taniego nad samym jeziorem w centrum, jeziorem Stawem. No i taki oto pokój w stylu Stalej Haveli. No, jest to zapuszczone, ale kosztowało tylko $28. Jest wreszcie łazienka z normalnym prysznicem i boilerem, czyli będzie woda ciepła przez całą dobę. I taki jest widok z balkonu. Właśnie tam widać daleka fort, wieża zegarowa. I tutaj w zasadzie toczy się główne życie miejskie. Bardzo dobry punkt lokalizacyjny. Obiekt ma też restaurację na dachu, później Wam pokażę, wieczorem tam się udam na kolację. Też widzę, że do tego stawu przylatują różne ptaki, jest dużo papug zielonych, które chyba się tam gnieżdżą. No jeszcze gdyby główne tylko posprzątali z balkonu, to już by było super. W Jodhpurze jest już zupełnie inaczej niż w Udaipurze. Przede wszystkim chaos, dużo brudniej, mnóstwo żebraków. No ale stare miasto wygląda całkiem fajnie. Sadar Market to jest stary taki rynek kilkusetletni. I tutaj odbywa się handel wszystkim. Można sobie kupić owoce, przyprawy. Jest też oczywiście wieża zegarowa. Można sobie wejść na tą wieżę zegarową. Kosztuje to 100 rupii. W porównaniu z Udaipurem, który był, można powiedzieć, taką kolebką luksusu w Indiach nawet, bo eleganckie hotele, ludzie byli
bardzo dobrze ubrani, dużo w ogóle w europejskim stylu. Tak, tutaj już jest takie typowe indyjskie dziadostwo. I widać po samych ludziach, że tutaj żyje się dużo biedniej. Kosze wiklinowe, wyroby gliniane. I tu widać, że baby robią na miejscu wszystko, więc nie jest to na pewno chiński fake. No i każdy oczywiście tutaj zaprasza do swoich sklepów. Każdy tuk-tuk oferuje swoje usługi zawiezienia gdziekolwiek. Nawet jeżeli nie chcesz nigdzie jechać, to oni cię i tak zawiozą. No i w sumie nie wiadomo, skąd wziął się pomysł malowania chatek na niebiesko. Jedna teoria mówi o tym, że odstrasza ten kolor komary i muchy. Znowu inni twierdzą, że tak sobie kiedyś wymyślili kapłani, aby po prostu odróżnić to miasto od innych w regionie. W Jaipur mieliśmy różowy, Udaipur biały, a tutaj miasto jest niebieskie. No i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, jest tutaj wielu muzułmanów. Chyba więcej jak hinduistów. Widać ich na każdym kroku, są też meczety. I w restauracjach jest dużo mięsa, już nie ma tak wegetariańskich knajp. Idąc przed chwilą widziałem, jak zacinano kozę na ulicy. To miasto jest bardzo popularne na Instagramie. Tutaj robią sobie zdjęcia na tle tych niebieskich domów. No i fakt, są takie miejsca, że faktycznie można coś wyłuskać na Instagram, ale poza tym to ogólnie jest brudno. Jest dużo śmieci, wzdłuż drogi płyną rynsztoki, jakaś woda chyba z prania, różne fekalia. No nie jest to tak jak na Instagramie z pewnością. Widać tutaj autentyczne życie. To miasto nie jest w żadnym wypadku przysiągnięte komercją, jak chociażby Udaipur, który ewidentnie jest pod bogatszego turystę. I z centrum od stawu droga do fortu ma zająć 20 minut, więc nie trzeba nawet brać żadnych tuk-tuków. Lepiej się przejść i popatrzeć po prostu, jak sobie tutaj ludzie żyją. No tutaj bije kijem osiołka. Nadal są używane do transportu kamieni. A ten niebieski barwnik był produkowany, nie wiem jak teraz, być może są jakieś tam farby syntetyczne, ale właśnie z indygo. I Anglicy zmuszali Hindusów do produkcji indygo na eksport do Europy, bo było bardzo drogie. Cały niebieski kolor wtedy, czy w tkaninach właśnie, tkaniny były barwione, czy właśnie malowanie jakichś domów pochodziło z indygo. No i doszło do tego, że Hindusi przestali uprawiać żywność i nastał wielki głód, bo wytwarzano głównie towary eksportowe dla Anglików. A i tak sobie tu właśnie kozy siedzą w sweterkach, żeby im zimno nocą nie było. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Koza ma futro, jest odporna nawet na mróz. No i po drodze oczywiście ludzie zaczepiają jakieś dziwne przekręty, żeby im polskie pieniądze na rupie wymienić. Ciekawe skąd je mają i po co chcą je wymieniać. Główna brama do fortu, pięknie zdobiona. Są też freski tutaj różne. I tu można sobie wejść za free, także bilet kosztuje 600 rupii dla obcokrajowca. Jest tu napisane, że fort jest z 1459 roku, co czyni go jednym z najstarszych zachowanych fortów w Indiach. A i jeszcze taka ciekawostka, że jest tutaj winda. Jak komuś się nie chce przechodzić po schodach na górę, to może sobie wyjechać windą i opłatę za windę 50 rupii w jedną stronę. Ale porównajmy sobie rozmach tego do zamków z podobnego okresu w Polsce. To taki nasz Wawel, to tu by robił za jakąś altankę letnią dla władcy po prostu. To jest tak olbrzymie, jeżeli mam to porównać. No i z góry widać, że faktycznie miasto jest niebieskie, ale z drugiej strony fortu jest więcej tych niebieskich domów, więc trzeba będzie tam później pospacerować. No i te mury obronne też ciągną się jak wielki chiński mur dookoła. Kolejne dziedzińce, każdy kolejny wygląda lepiej od poprzedniego, naprawdę. To tak zdobione. Zwiedzanie płatnej części fortu zajmuje około godziny, czyli to, co jest napisane w internecie o tych 3 godzinach jest mocno przesadzone. Po wyjściu jeszcze można tutaj zobaczyć kolekcję armat
Ale niestety nie można pochodzić po murach dookoła. Wszędzie jest pogrodzone, są strażnice, są zakazy selfie, co mi się akurat podoba. Pewnie oni po prostu spadali z tych murów, bo bezwiednie robili zdjęcia, dlatego to wszystko zostało tak ograniczone. Przynajmniej wnętrza są wyposażone, jest kilka sal plus muzeum, więc nie jest w sumie źle. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że warto się tutaj wybrać. Każdy fort jest inny, każdy ma coś ciekawego do zaoferowania. W tych garach kiedyś gotowano zupy, pewnie dal, dla załogi zamkowej, no bo sam król by nie przejadł tak wielkiej ilości. Zobaczcie, jakie to jest dużo. Na zdjęciach będzie to wyglądać zajebiście, nie? No bo wiadomo, że się fotografuje co trzeba na jakiś tam Instagram czy do katalogu biura podróży. No a rzeczywistość jest trochę inna, wszędzie śmierdzi szczynami. Nigdzie czegoś takiego wcześniej nie widziałem, żeby wszystko było niebieskie. No i jeszcze ci ludzie tutaj dokonujący tych czynności swoich codziennych, że sobie żyją tak jak żyli pewnie kilkaset lat temu. Wszędzie płynie jakaś woda, no bo oni tu na ulicy i myją naczynia, i niektórzy myją siebie. Pomiędzy tym jeszcze leżą psy, kozy. Wszędzie leży gówno zwierzęce. Ale buty moje już i tak są na straty spisane do wyrzucenia po tych Indiach. Też są tutaj różne guest house'y. Można sobie wynająć tu nocleg w tej dzielnicy niebieskiej. Dużo ciekawych murali wszędzie. Trzeba im przyznać, że jak nie umieją trzymać porządku wokół siebie, tak naprawdę umieją malować. I w ogóle wszelką sztukę to mają naprawdę opanowaną do perfekcji. Macie w intro tego filmu, że jak ładnie przedstawimy Indię, to będą wyglądały jak z baśni. Ale pomiędzy tymi baśniami to 90% to szara rzeczywistość, która wygląda właśnie tak. Fajnie, domy są pootwierane, można pozaglądać, jak ludzie żyją, co oni tam mają. Otwierasz drzwi i od razu możesz wchodzić na łóżko, nie? Baba sobie leżała. I wszystkie konie tu są białe. Innego koloru nie widać, chyba nie uważają po prostu. Książę jeździ tylko na białym koniu, więc logiczne. Więc jakoś tu nie widzę tych dziuń instagramowych w szpileczkach i białych kieckach. No tu w tych szpileczkach po pierwsze nie da się iść, po drugie byłyby całe umazane w gównie. No i sukienka to też by się zaraz wybrudziła. O, te gówno, trzeba cały czas patrzeć pod nogi, żeby nie wejść w gówno. Wieczorami właśnie czuć wszędzie taki unoszący się, duszący dym. I oni właśnie wypalają te śmieci, które się przez dzień nagromadzą na ulicy. Zamiotą na kubkę, podpalą. Część się spali, część nie. I to jest coś niesamowitego. Taki po prostu tunel, korytarz. Pomalowany z obu stron. Pięknym graffiti. Jako że cały czas wszędzie ktoś jeździ, chodzi, tak psy raczej nie śpią właśnie na ziemi, tylko szukają sobie jakiegoś podwyższenia. Te akurat śpią sobie na skuterach. Przynajmniej nikt ich tu nie rozjedzie do czasu, aż właściciel nie przyjdzie. Widzę, że można się tu zagłębić na długie godziny i w sumie jest ciekawiej niż w tym forcie, a to mamy za darmo wszystko. Tutaj każda uliczka jest niepowtarzalna, inna i ma swój naprawdę niezwykły klimat. No i jeszcze uroku dopełniają te kobiety siedzące w tradycyjnych strojach wszędzie. Widać, że te niektóre domy to mają spokojnie po kilkaset lat. Są i takie zlepione byle jak z gliny, są i takie bogato zdobione, jak na przykład ten. Widać, że tu jakiś bogaty musiał kupiec na przykład mieszkać. Ciężko jest tutaj znaleźć dobrą knajpę, w ogóle jakąkolwiek. Nie ma w ogóle knajp w tym mieście. Większość to, i nawet jeżeli coś jest, to jest muzułmańskie, gdzie podają kozy. Więc jemy w naszym hotelu po prostu i teraz wszędzie tutaj dobiega dźwięk mezuinów z meczetów. Przez to, że nie ma tutaj restauracji na mieście, są tylko hotelowe, które są 2 razy droższe niż normalnie. A taki widok jest z dachu hotelu w tle fort. Nie wiem, o co tu chodzi, ale psy bardzo lubią siedzieć na dachach samochodów. Tu jest kolejny. Ten jeszcze śpi, jeszcze nie wstał. Ale zauważcie, jak te dachy są powginane. Tutaj też widać śpią. Dach jest wgięty, porysowany i tak wygląda większość aut.
I tak wygląda plac targowy wieczorem. Życie jeszcze tętni. Wszystko jest pięknie podświetlone. Jeszcze wszędzie są pomarańczowe chorągiewki. No i tu można na przykład napić się soku za 40. Jest bardzo tanio. W ogóle dzisiaj udało się kupić całą reklamówkę owoców. Tam, nie wiem, z 1,5 kilo na pewno było. Papaja, pomarańcz, banany. I to wszystko za 50 rupii. Bardzo tanie są tutaj owoce. No i duże nietoperze latają wszędzie. Więc tak sobie kiedyś żyli w takiej enklawie tutaj. Park otoczony murami. Bardzo pięknie to było rozplanowane. Wszystko z pomysłem. Dzisiaj te miasta się rozwijają bardzo chaotycznie. Nikt tego widać nie kontroluje. W takiej lokalnej knajpce zamówiłem lassi z orzechów nerkowca. I taka szklanka kosztuje niecałe 2,50, czyli tutaj 50 rupii. No powiem, smakuje to wyśmienicie, jest bardzo gęste, naprawdę super. Kolejny dzień w Jodhpurze. Dziś rano wybraliśmy się autobusem miejskim za 20 rupii do starej stolicy królestwa, Mandor. I tutaj są właśnie takie stare świątynie, pałac, ogrody. Jest tablica ze wstępem 100 rupii, ale nikt żadnego biletu tutaj nie żądał, więc udało się wejść za free. Śniadanko w ogrodach. Włożono w to, jak wszędzie w Indiach, duże pieniądze, ale jest to strasznie zapuszczone. Tutaj były zorganizowane piękne ogrody, zapewne piękne parę lat temu. Cały ten staw, no porasta tutaj taki kożuch syfu, jest mnóstwo butelek, puszek. W tym brodzą sobie ptaki. Jest tutaj light show wieczorami na tych śmieciach, to co oni właśnie kochają. Takie niepozorne świątynie w parku, ale są one datowane na 1530-60 rok. W tamtych latach został ten kompleks zbudowany. Na razie głównie obsługa tutaj sobie sprząta coś. No i przed wejściem do tych ogrodów tłum żebraków wyciągał ręce po pieniądze. Niektórzy byli bardzo nachalni, ale tutaj już nie mają wstępu, więc można sobie spokojnie pochodzić, zjeść. Nie ma żadnych lamp, zostały tylko słupy, a i to niektóre nawet słupy są zniszczone. Wszystkie latarnie skradziono. Niedobrze się robi patrząc, jak zapuścili tak piękne miejsce. Po pikniku w rajskich ogrodach czas udać się z powrotem do miast i pokażę wam teraz słynną studnię schodkową. Ta dziura jest naprawdę głęboka. Ta woda wypływa tutaj ze ścian. I takich studni schodkowych tutaj w Rajasthanie w sumie jest sporo. To jest jedno z największych. Są tu tysiące ryb. W sumie ktoś się musi dokarmiać, no bo co one by tu jadły? Po prostu jak pada deszcz, to jest więcej wody. O, i jest jedna ryba biała, pewnie jakaś święta. I to są chyba tilapie z tego co widzę. I panuje tutaj bardzo przyjemny, chłodniejszy klimat, jest wilgotniej. Więc to miejsce daje też oddech od upałów, które panują w tym mieście. Koniecznie polecam zobaczyć każdemu chociaż jedną taką studnię schodkową. No jest to coś niesamowitego. Aż ciężko sobie wyobrazić, że kilkaset lat temu coś takiego potrafiono wybudować bez użycia maszyn i narzędzi. Studnia została zbudowana w 1740 roku. No i później oczywiście jak wszystko tutaj została zawalona śmieciami. Także nie było w niej wody. W niedawnym czasie została właśnie odkopana, poddana renowacji. I widzę, że ktoś wpadł na pomysł, jak zabezpieczyć auta przed psami, żeby nie spały na dachach. Plan deka z kolcami. No i tu już pies się nie rozłoży.
drugiej strony fortu jest wioska i tutaj już jest takie bardziej autentyczne życie. Nie ma tych sklepików dla turystów, hosteli. Ta droga akurat jest dość szeroka, można powiedzieć, bo minął się tu 2 motory, ale są tu też uliczki, w których z trudem przejeżdża 1 motor. No i oni jeżdżą, nie? No i jest dużo domów też niebieskich, a turystów tutaj praktycznie nie ma. Very nice. Please welcome. Wow. No, pięknie. Jakie te Indie są piękne. Nie mogę normalnie się nacieszyć. Jakie zapachy, orientalne przyprawy, kadzidła. Jak złapię pragnienie, wystarczy zatrzymać się w jakimś wioskowym sklepiku. Czasem nawet zajrzy tutaj krowa, żeby coś z nami zjeść, wypić. I taka lokalna cola Black Horse kosztuje tylko 15 rupii. Idealnie gasi pragnienie i szczerze powiem, że jest to lepsze niż Pepsi. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z Rajasthanu, który zaskakuje mnie coraz bardziej. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału i zostawić łapkę i komentarz dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!